Babciu, opowiedz mi jeszcze raz o twoim dziadku, jak walczył w powstaniu. Tym razem Weno opowiedzą ci to naoczni świadkowie i to sami dowódcy. Zobacz, to prawdziwa gazeta i autentyczny komunikat polskich władz z pierwszego dnia powstania wielkopolskiego. Dziadek Staszek miał w tym swój udział, bo dostał rozkaz, żeby tego dnia zapisywać, co robią Niemcy. Posłuchaj. Komunikat Naczelnej Rady Ludowej w sprawie wydarzeń poznańskich w dnia 27 grudnia. Fragment. Wczoraj po południu, a krótko przed 4 nadciągały do miasta Skoszar na Jeżycach oddziały uzbrojonych żołnierzy niemieckich z 6 Pułku Grenadierów w liczbie około 200 z oficerem na czele. Śpiewając niemieckie pieśni, wtargnęli do gmachu Naczelnej Rady Ludowej, zrywając tamże sztandary angielskie, amerykański i francuski. W dalszym pochodzie przez Święty Marcin, ulicę Wiktorii, Berlińską i Plac Wilhelmowski czynili to samo, wdzierając się zwłaszcza na Berlińskiej do domów prywatnych i zrywając tamże z balkonów chorągwie koalicyjne i amerykańskie i polskie, które deptano nogami. Prowokacyjne zachowanie się gwałtowników niemieckich zwabiło nieprzygotowaną na napaść i prowokację ludność polską, która wyległa na ulicę. Tymczasem żołnierze niemieccy doparli do Banku Związku. Tu zdarli i znieważyli sztandary angielskie i amerykańskie i tu padł pierwszy strzał do dyrektorów, który na szczęście chybił. Gdy mrok zapadał, rozpoczęli żołnierze niemieccy strzelaninę z kierunku prezydium policji. Niemcy ustawili tutaj 2 karabiny maszynowe i wśród ogólnego popłochu skonsternowanej ludności rozpoczęli ogień w kierunku bazaru, między innymi w okna, gdzie mieszka Paderewski, złożony niemocą po przebytej na okręcie Hiszpance. Ze strony polskiej zrazu nie odpowiadano. Usiłowano dojść do jakiegoś porozumienia i uniknąć krwi rozlewu. Gdy jednak strzały nie ustawały, gdy szereg osób odniosło rany, Straż Ludowa poczęła odpowiadać na strzały i zarządziła środki bezpieczeństwa mające chronić przechodniów. A co było potem? Polacy zaczęli negocjacje z Niemcami, ale powstania nie dało się już powstrzymać. Do Poznania ruszyły oddziały z Kórnika, Pleszewa i Środy Wielkopolskiej, z naszych rodzinnych stron. W Poznaniu powstańcy zajęli ważne miejsca, między innymi forty i dworzec główny. W Wielkopolsce wybuchło powstanie. Leć się umyć,